Dzień dobry. Chodźcie z nami na spacer, podczas którego spojrzymy na szczecińskie kamienice. Wyremontowane, niewyremontowane, wszelkiego typu. Zapraszamy. O jakiej ulicy wy myślicie, jeżeli myślicie o szczecińskich kamienicach? Mi przychodzi do głowy przede wszystkim ulica Śląska, na której właśnie się znajdujemy. Ta jest piękna. Ten kolor taki miętowy. Niedawno wyremontowana. Wygląda, jakby dopiero co zdjęli rusztowania. Chyba zgadliśmy. Zdecydowanie widać, że dopiero co skończyli. Tak. Szczecin jest bardzo eklektyczny. Znajdziemy w nim budynki z bardzo wielu epok. To, co widać za nami, jest fajnym przykładem, czyli nowoczesny budynek położony tuż przy rondzie, a za nim cały rząd kamienic, które w dużej części odrestaurowane, cały czas robią wrażenie. Nie wiem, ale tam się ludzie biją balonami. A dzisiaj mamy świetne światło do tego, aby te kamienice pokazać. Przyjrzeć się detalom, przyjrzeć się im w ogóle i w szczególe. Aż by się chciało wejść do środka, tylko... O kurde! Dobra, to nie było skryptowane. Nie? O, jak kwiatka. My jesteśmy tymi obcymi, którzy wtargnęli na klatkę. Zobacz, jak to jest ładnie napisane. Ale zobacz, jest drewniana poręcz. Wygląda na Oryginalna. oryginalną, tak. Te kwiatki na półpiętrach też jest czymś Zawsze, takim częstym w kamienicach. zawsze te kwiatki. Ale zobacz, jak to się komponuje z tym, co jest na zewnątrz. Nie wiem, jak bardzo tutaj słońce oślepia, ale... Widać podwórko i więcej zieleni. Już nie będziemy obcymi. Sami swoi. A ta brama w ogóle jaka ładna. Podoba mi No się. ta ilość detalu na tych drzwiach naprawdę robi wrażenie. Kto powiedział, że będzie prosto, żeby przejść na drugą stronę ulicy? Chcemy Wam pokazać tą kamienicę. Ona jest piękna, ja się zawsze nią zachwycałam. Ten wykurz robi zawsze tutaj wrażenie. Jesteśmy w środku. Przyznam, warto wchodzić do każdej kamienicy, bo często można spotkać niespodziewane wnętrza. Na przykład tutaj byłem przekonany, że będzie ogrom detalu, po prostu cała ściana, cały sufit w detalu. Okazuje się, że nie. Ale kto nam broni wejść do kolejnej kamienicy za chwilę i pokazać Wam kolejny ładny środek? Mamy takie bardzo stare ściany. Ten detal znajdziecie nie tylko w kamienicach, ale także w starych polskich domach. Oraz oryginalną posadzkę. Ja się trochę jak na Śląsku tu czuję. W jakiś sposób. Ogólnie ta kamienica została w pewien sposób zmieniona, zaadoptowana. Klamki też mają w oryginalny sposób zamontowane. Zobacz. A to często. Przy Zamknięte na zaklinacie. klucz. Zamknięte. A, szkoda. Jak wygląda podwórko? Mamy tradycyjny blok z tyłu. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Chodźcie, zobaczymy, jak ta kamienica prezentuje się z zewnątrz. Potrafię sobie wyobrazić, jak wygląda ta kamienica po odremontowaniu. W takim, wiesz, loftowym stylu, że ta cegiełka jest na zewnątrz w większości miejsc, a częściowo jest otynkowana. Ja sobie wyobrażam, że te balkony są zabudowane nowoczesnymi oknami, które nawiązują do dawnego stylu, no dając też ciepło w środku, bo to jest fajne w kamienicach, że można mieć coś, co wygląda pięknie z zewnątrz, a w środku możemy mieć nowoczesne mieszkanie. To jest coś, o czym wiele osób zapomina. Nie musi być wcale mieszkanie w starym stylu. Możemy mieć nowoczesne mieszkanie w loftowej kamienicy. A takie balkoniki tu mają ludzie. Też wygląda jak oryginalny element, te balustrady. I chyba wiele się nie myliłem, jak mówiłem o Śląsku. Zobacz, jak wygląda tabliczka z nazwą ulicy u góry. Tak jakby
opudrowana węglem. Czy czym tam palili. Nawet jeżeli środek kamienicy nie robi aż takiego wrażenia, to często z zewnątrz prezentuje się niesamowicie, co widać za nami. Zobaczmy kolejne kamienice. Te kolory zawsze mnie fascynowały. Mamy tutaj wszystkie kolory takie pastelowe. Jakiś beżowy, lekko jakby fioletowo-szary, zielony, żółty. Fajnie to wygląda. Ja się spodziewałem, że powiesz do mnie jakieś nazwy typu kawa z mlekiem. Kolor beżowy to już większość osób już chyba potrafi rozpoznać beżowy, ale no zaatakuj mnie jeszcze jakimś kolorem, którego nie znam. Tutaj fajnie się też przygląda tym zwieńczeniom kamienic. One zawsze są tak ładnie zdobione. To też jest fajne, że to nie zostało gdzieś zlikwidowane, tylko jest odnowione, odremontowane. Ja się chciałem zaśmiać, że tam u góry widziałbym orła, który mógłby usiąść, tylko problem w tym, że ten orzeł zamienił się w gołębia i tam krąży sobie. To jest idealne miejsce na gniazdo, podejrzewam. Nasz spacer zaczynaliśmy na ulicy Śląskiej. Teraz tak naprawdę od chwili idziemy już ulicą Mazurską. Zobaczmy nasze szczęście w następnych drzwiach. O, mamy bardzo dobre szczęście. O, tutaj widać też detal oryginalny. Oryginalnej posadzki, która tutaj była. Tutaj te wnętrze robi wrażenie. A tak serio mówiąc, to te zdobienia są niesamowite. Jest taki motyw kwiatowy. Podoba mi się ten kontrast, że są białe ściany i Kwiaty, taka szara. a obok jest więzienie. A to też częsty widok. Wiele tutaj kamienic jest tak wykonanych, aby no, ta część była już chroniona. Tutaj mamy więcej tej posadzki i taką typową różę wiatrów. Brama się wydaje oryginalna, zobacz. Tak, czuć tutaj stare drewno. Fajne krzesełko. Gołąb chyba będzie miał tu gniazdo. się patrzy. Cześć gołąb. Jedną z rzeczy, którą na pewno wiecie o kamienicach, jest to, że zazwyczaj mają ogromne piwnice. Ale czy wiedzieliście, że oprócz ogromnych piwnic, zobaczcie do góry, można mieć też ogromne balkony? Ale jakie one są nietypowe, takie trójkątne. Na zbiegu jakby dwóch budynków. Nie wiem, do czego takie schodki były tutaj. Czy tu jakiś zakład był kiedyś? Poczułeś tutaj gołąb, bo gołębi dookoła jest dużo. Ja tutaj widzę też oryginalny tynk. Tak mi się przynajmniej wydaje. Taki podziubany. Pierwszy raz widzę coś takiego. Czas w drogę do kolejnych kamienic. Idziemy w dalszym ciągu ulicą Mazurską. Przechodzimy teraz po Alei Jana Pawła II, która niedawno była wyremontowana. A jeżeli mówimy o wyremontowanych alejach, zapraszamy na film o Alei Wojska Polskiego. Będzie tutaj, który nagraliśmy jakiś czas temu, gdzie pokazywaliśmy, jak ta aleja wygląda, a film bardzo Wam się spodobał, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, zapraszamy. A tymczasem idziemy w dalszym ciągu w ulicę Mazurską, w jej dalszy ciąg. Jak tą ulicę odremontowali, to ja się zastanawiam do dzisiaj, po co jest taka przerwa w tym chodniku i taka wysepka. Nie wiem, czy wy wiecie, do czego to służy? No nie mam pojęcia. Nie wiem, rower, motor, człowiek tu wejdzie. Jeszcze jeden powód, żeby wchodzić w podwórkę kamienic. Oprócz tego, że istnieją tutaj oficyny, to jest szansa, że znajduje się tutaj tajne przejście, które nie jest tajne dla mieszkańców, które prowadzi do kolejnego ciągu kamienic, oficyn i można tak w nieskończoność. Więc warto wchodzić. Znaleźliśmy Narnię. Chodźcie, zwiedzajmy dalej.
przyszliśmy do Narni. Myślałem, że tutaj nic nie będzie, a się okazuje, że jest na przykład mały plac zabaw i plac zabaw dla dorosłych, czyli siłownia pod chmurką. Fajnie widać, jak wielkie są te podwórza kamienic, że tutaj no, spokojnie zmieściłyby się jeszcze kolejne jakieś budynki, tak jak jest w tym remontowanym kwartale. K26, K36 bodajże. Jeżeli źle powiedziałem, to poprawię, ale no powoli się dzieją takie przebudowy, gdzie cały ten teren jest zamieniany w ogromny parking podziemny, a na górze jest wyremontowane podwórko. Także oby więcej takich rzeczy. Bo tutaj jest dużo niewykorzystanego terenu w sumie. Chociaż fajnie, że tutaj jest tak zaaranżowany, nie? A nie, że jest pustka i same komórki. Pewnie tutaj kiedyś były komórki lokatorskie, takie przynależne do kamienic. Też jest coś, co kiedyś było, teraz jest tego coraz mniej na tych podwórkach. Jaki urokliwy kącik tutaj z tymi pergolami. Są szachy, są warcaby, jest i Chińczyk. Chińczyk. Fajnie, fajnie. Róże. Fajnie tu sobie zrobili. Jaką masz bramocepcję? Brama w bramie. Brama w bramie bramę pogania. Oprócz tego, że można wejść do tych kamienic, to jeszcze jest szansa wjechać samochodem przez automatyczną bramę. Pani fajnie nam podziękowała, że poczekaliśmy, a my się cieszymy, bo wyszliśmy. To nie jest wcale oczywiste, czy by się udało wejść. Często te osiedla za kamienicami są zamknięte, są przede wszystkim dla mieszkańców, więc trzeba mocno szukać otwartych drzwi za każdym razem i zwiedzać. Ale to jest ciekawe, bo wyszliśmy dosłownie 20 metrów wcześniej, a wyszliśmy tutaj. Jakby, że takie dwie bramy są tuż obok siebie. A zrobiliśmy ogromne kółko po osiedlu. Tak, tak. Nad Żabką jest taka, no coś takiego, jak wyobrażam sobie tamtą kamienicę, którą pokazywaliśmy. Tą czerwoną. Tak, że zobacz, jak ładnie tutaj jest to uzupełnione. Są cegiełki, jest tynk. Ładnie to wygląda. Ja patrzę na zdobienia, które znajdują się na górze. To jest gryf? Wygląda jak dziób. Gryf, orzeł, jakiś herb tam jest. Nie wiem, co wy widzicie. Ja tam widzę jeszcze skrzydła anielskie. Jaka perełka. Fajne. Wcale nie trzeba iść daleko, żeby znaleźć następne otwarte drzwi. No tutaj mamy w remoncie z tyłu. A tutaj widać jakby starą elewację, a tutaj już remontowaną, ocieploną widzę też. Tutaj ocieplają styropianem. Ciekawe, czy zaczną kiedyś robić taki daszek tutaj nad tym miejscem. Kojarzę taką kamienicę w Warszawie, która ma tego typu podwórko przerobione na zakryte dachem. W środku jest fontanna. O, ładnie musi tam Więc wyglądać. czemu tutaj by tak nie zrobić, jeżeli jest remont? W ogóle jest jeszcze jeden poziom oficyn, widzę, ukryty. Ale tu można odkrywać w nieskończoność, powiem Wam, te podwórza i za każdym razem odkryć coś nowego. Ale to wygląda. A tam widać kolejne podwórko. Oprócz kamienic można spotkać też stare zabytkowe witryny. Jedną z nich mamy tutaj przed nami. Widać, że była tutaj pracownia krawiecka. A nad nimi takie ładne zdobienia. Ale mamy idealne światło. Jezu, jak to ładnie wygląda. Trzeba przyznać, że z każdą minutą to światło robi się coraz bardziej plastyczne, więc czekam na dalsze kamienice. A, ładnie, ładnie. A idziemy w tamtą stronę. Tam. Dokładnie za mnie. Idziemy. Idziemy. Zobacz, jakie schody są w środku. Czekaj, tam jest antresola, tak? Dobrze widzę? Tak. Ja widzę. Ale czy muszę zakryć? O. Nie, nie mam jak zakryć. O tutaj, o widać. Że jest antresola do góry. Zobacz na tą. Ta się wydaje jeszcze starsza. U góry ten wiatrak, czy on jest zabytkowy? Wow. Te zdobienia.
Jak dobrze kojarzę, to takie witryny są chyba chronione. Nie można ich tak po prostu zniszczyć. No, nawet jakby tu powstała żabka, to mam nadzieję, że nie byłaby zielona, tylko w tym kolorze. Te drzwi chyba już bardziej współczesne, ale fajnie, że takie kute. Tutaj metalowe elementy. I taki dziabąk. Tu coś. Fajne, fajne. O, nawet ten numer bramy jest też ładnie wykuty. W fajnym stylu, takim lekko rdzawym. No, no. Tam jest taka fajna maska. Wygląda jak taki dziadek albo taki Neptun. On ma jakieś wąsy tam? Tak po wąsach. Ale tutaj to naprawdę pamiętam, że był sklep. Fajne miejsce tutaj na rogu przy wielkim skrzyżowaniu. To jest właśnie jaka ciekawa rzecz, że dużo tych lokali w kamienicach stoi pustych, mimo że znajdujemy się w centrum miasta, z łatwym dostępem, z łatwym parkowaniem. Tak do końca nie rozumiem, dlaczego one są puste. Czyżby za wysokie czynsze? Nie mam pojęcia, bo jeżeli chodzi o klientów, to klientów jest bardzo dużo, jest łatwy dojazd. A co wy sądzicie? Nie wiem. Mijamy kolejną główną ulicę Piłsudskiego i przechodzimy, jak żeby inaczej, w dalszy ciąg ulicy Mazurskiej. To jest też ciekawostka, że ulica Mazurska okrąża ścisłe centrum śródmieścia Szczecina i idąc tą ulicą można cały czas podążać śladem kamienic. Znajdujemy się już przy Placu Odrodzenia, a jeżeli byście chcieli poznać Szczecin od tej strony, zachęcamy do takiego spaceru. Można odkryć bardzo ciekawe miejsca. Zobaczyć Szczecin od tej niecodziennej strony. Znacie to ksero? Za czasów studenckich? Chyba wszyscy tutaj kserowali dokumenty, pracę, wszystko. Wszyscy oprócz mnie, ja korzystałem na Jagiellońskiej. No właśnie, wszyscy oprócz Ciebie. Powiedzcie, że też tu korzystaliście. O, mamy kolejną otwartą bramę. Dziękujemy, Panie Passacie. O, tutaj widać starą. Zobacz, jak u góry wygląda, jakie sufit wielki. Oj, tutaj odremontowują. Ale ładnie. Mamy właśnie przykład typowej szczecińskiej zabudowy, czyli podwójny ciąg oficyn. Podwójny poziom? 2 poziomy oficyn? O, 2 poziomy oficyn. Często można iść bez końca, tak jak tam się wcześniej zdarzyło. Też można zrobić kółko. Zobaczymy, co będzie tutaj w drugim poziomie. Tam widzicie ulicę Piłsudskiego. Potem pierwszy poziom kamienic, oficyn i drugi poziom oficyn. A więc ile lat mieszkałeś tutaj w Śródmieściu? 5, bodajże 5 lat. Mieszkałem tuż obok kamienic. Nie w samej kamienicy, ale jakby blok był wbudowany w ciąg kamienic i wejście miałem od strony oficyn, co powodowało, że fajnie się zobaczyło, jak to wygląda, jak to działa. Tutaj ta witryna też jest chyba dość zabytkowa. A nawet Bardzo jeżeli ładna. nie, to jest bardzo ładna. Stylizowana. W sumie docieramy już do placu Szarych Szeregów. Dawniej plac Przymierzonych, a jeszcze dawniej plac Lenina, jeżeli ktoś z Was pamięta. Tutaj macie typową piwnicę. Widać, jakie one są potężne. Bije chłodem ze środka, tak jak To powinno. zawsze w lato kojarzę, jak się szło obok piwnic. Było późne takie lato, a od piwnic zawsze wiał taki chłodny wiatr. Czyli taka naturalna klimatyzacja, Tak, tylko tak. nic przenieść biurko, komputer i pracować w piwnicy, co nie? Czekaj, bo ja tu nie wiem, tu jest szyba? Nie, tu nie ma szyby, a tu już jest szyba, tak, tu już jest szyba. Da się to otworzyć? Nie wiem, czy ona jest w trakcie tutaj uzupełniania tego, czy to wyleciały te kawałki? Nie wiem. A, tutaj to jest takie bardziej oryginalne te zdobienia. Fajnie, nikt tego nie zasłonił. I w sumie kolejna ładna posadzka. Posadzka jest w dobrym stanie. Tak to się prezentuje. Przez te szczebelki to można mieć skrót tutaj na dół. Myślę, że nieraz ktoś uciekał, jak nie mógł wyjść drzwiami, które widzę są na domofon. Trzepak. Czy na dzisiejszych osiedlach dalej buduje się trzepaki? W sumie nie kojarzę tego widoku. Ale tutaj śmiesznie zabudowali te piwnice. Takie tylko rury wstawili. Nie wiem czemu tak, w taki sposób. A jesteśmy na tym podwórku z tą ładną bramą.
ładną, choć wybrakowaną. Te anteny, ale to robi klimat. To się nadaje na zdjęcie, więc... Oj tak. Zaraz zrobimy zdjęcie, też fajne. Jak chcecie więcej zdjęć ze Szczecina, to zapraszam na swojego Instagrama. Tutaj w ogóle jaki fajny, taki mały zakładzik kiedyś widać był. Jaki róg. Możesz iść stanąć w kącie. Idź do kąta. A będzie karna poduszka? Karny jeżyk, tak? Kolejna kamienica zwiedzona. Zapraszamy na dalszą część spaceru. Czuję się, jakbym z innego świata tutaj wychodziła, jakbym się teleportowała na tą ulicę. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Oj tak, oj tak. Ale ta brama fajna, taka kuta. Nie znałem tego miejsca, więc jestem mega zadowolony z tego odkrycia. Znajdujemy się teraz na placu Szarych Szeregów przy słynnych kwieciarkach. Chodzimy właśnie na Aleję Wojska Polskiego, który wcześniej wspominaliśmy. Zobaczymy, jakie kamienice się kryją na niej. A zaczynamy od restauracji Wspomnienie, po której wspomnienie pozostało. Miejsce słynne z dancingów i spotkań. Obecnie zamknięte. Nam nie dane było go zobaczyć. Już chyba było zamknięte, jak my tutaj wchodziliśmy w jakiś wiek dorosły. Piekarnia, w której można było kupić sobie coś, czekając tutaj na przystanku 8-7. Bardzo ciepło, wspominam. Ale można było płacić tylko gotówką, jak pamiętam, a no już wtedy miało się kartę jednak. A widzę, że Ty znalazłeś otwartą bramę. Co dzisiaj nie jest ciężkie. No dzisiaj jakoś wyjątkowo mamy szczęście do tych kamienic. Może Bardzo to wynika nas witają. też z tego, że mamy taki wiosenny dzień i no, typowym jest to, żeby otworzyć drzwi i pozwolić temu zimnemu, zimowemu, mokremu powietrzu wyjść I na troszkę spacer. osuszyć te mury. Ale miasto kotów tutaj potężnie rozrośnięte. I ślepy zaułek. A te koty, to mi się wydaje, że zaczynają zakładać własną cywilizację. Zobacz, co one zrobiły. Chodź, chodź, chodź. Zobacz, co zrobiły koty. Zaczęły obrazy malować. Są lepsze niż AI. Tutaj mają budki. Ale jakie fajnie ocieplone. Ale to mają dobrze. Kolejna kamienica odwiedzona. Wychodzimy na zewnątrz. Chyba już się przyzwyczailiście do tego, co robimy. Chodźcie. Na środku mamy posadzone platany. Jestem ciekawa, jak one już za kilka lat będą wyglądały, jak się trochę rozrosną. Myślę, że nawet i trochę cienia dadzą. To jest fajny trend, że w ostatnich latach, jeżeli już miasto gdzieś sadzi nowe drzewa, to te drzewa są duże od razu. To nie są małe sadzonki, które mogą usnąć, tylko te drzewa mają 4-5 metrów. Tutaj znaleźliśmy się przy dość znanej bramie ze szczecińskim akcentem, szczecińskimi gryfami. Dobry gryf szczeciński. A kamienicę, która znajduje się za mną, warto zapamiętać, ponieważ jej podwórkami można przedostać się naprawdę daleko. Chodźcie, pokażemy Wam. Także jesteśmy na Wojska Polskiego 53 i będziemy się transportować. Tajemnymi przejściami. Weszliśmy na pierwsze podwórko i trzeba uważać, żeby nie przejść pod drabiną. Nie wiem, jak przesądni jesteście, ale walczy. Ale walczy z tą skórką chleba. On tam jiu-jitsu z tą skórką chleba urządza. Następną rzeczą, o której warto powiedzieć, to to, że wiele kamienic zostało podwyższonych. Czy o piętro, czy o dwa. Widać, że konstrukcja z tamtych czasów jest dalej wytrzymała i pozwala dobudować kolejne piętra na samej górze. Zobaczcie tam z tyłu. Widać tutaj dobudowane piętro bądź przekształcone poddasze na ostatnie piętro z nieskośnym dachem prawdopodobnie. No i tutaj widzę dookoła jest tak zrobione. Tutaj są co 2 piętra. A my idziemy dalej. Kolejny ciąg. Wchodzimy na drugie podwórko.
Wchodzimy na kolejne podwórko. Tutaj też jak wejdziecie, możecie zobaczyć ukrytą mozaikę. Mozaikę Reis, która też dość niedawno się tutaj znajduje. Bardzo mi się podoba taki morski akcent. Pierwowzór statku znajdował się na bocznej elewacji budynku zespołu szkół budowy okrętów przy ulicy Willowej 2/4. Autor nieznany. Ale za to mozaiki już autor jest znany. Tak, bardzo ładnie to wygląda. Jeśli chcecie chodzić też śladami szczecińskich mozaik, a jest ich dużo w naszym mieście, tutaj macie jedną z nich ukrytą. No, istny labirynt, przyznam. Wiosna idzie. Chyba leci. No i stamtąd przyszliśmy, mijając wiele ukrytych budynków tutaj, w tym kwadracie. A robiąc takie drobne kółko, idziemy w stronę ulicy Monte Cassino. O, kot, ale ładnie sobie ławkę liże. Słyszałam ławkę liże. O, najedzony. Jesteśmy w miejscu dawnej szczecińskiej Frygii. Tutaj kończymy nasz spacerek. Dziękujemy, że przyszliście go razem z nami i poznaliście trochę ciekawostek o szczecińskich kamienicach. Zapraszamy do kolejnych filmów. Subskrybujcie, lajkujcie. Hej! Pa!